Z takim widokiem się kąpiesz. Widok na Pattaję. Idziemy dzisiaj na walkę boksu tajskiego, będzie czadersko. Słuchajcie, najważniejsze co można wyciągnąć z tego filmu, to poznać tego gościa. Jest życie, co? Można. Cześć mordeczko, cześć. To jest po prostu zepsute jajko. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Chciałbym wam pokazać hotel, w którym jesteśmy, dlatego że na dachu jestem. Bardzo mi się podobają takie baseny, chyba jakbym kiedyś miał robić, to bym właśnie chciał zrobić tego typu. Bez jakby rantowy. Z takim widokiem się kąpiesz. Mega dużo łódek. Widok na Pattaję. Ten hotel nie wiem jakiej jest klasy i ile on kosztuje, natomiast no ten poprzedni w Kambodży był nieporównywalnie lepszy. Natomiast ten jest w centrum tego miasta całego, przy samym oceanie, może dlatego jest taki. No i widok z dachu jest ewidentną petardą. Tutaj też jest klub, gdzie można wejść z ulicy. Hotel się nazywa Siam Siam. Można tutaj wejść z ulicy na dach, dlatego że tutaj jest normalny klub dla wszystkich. Przez co podobno są tu całkiem fajne imprezy. Idziemy dzisiaj na walkę boksu tajskiego, będzie czadersko. Witam bardzo serdecznie przed stadionem. Będziemy szli właśnie na galę tajskiego boksu, więc coś, z czym tutaj Tajowie się utożsamiają za każdym razem, dlatego że to jest na WF-ie. Dla dziewczyn, dla facetów, wszyscy się tutaj uczą tajskiego boksu i tylko może wyglądają mizernie, ale każdy dobrze wie, co ma robić w razie potrzeby. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać. Jest to dość brutalny sport walki. O sztukę walki mi chodzi. Dlatego jestem ciekawy. Pooglądajmy razem. Chodźcie. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw. Walka wieczoru. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. You're just so bad that you're gonna need some therapy. I
Witam Was bardzo serdecznie. Jestem już na wieczornej kolacji, słuchajcie, w knajpie niecodziennej. Co prawda od centrum troszeczkę jechaliśmy, natomiast jest to knajpa, gdzie na każdym stole będzie się paliło takie coś. Tam pod spodem jest wtedy wiaderko z węglem prawdziwym. Na tym będzie właśnie takie naczynie właściwie, które ma takie jak wyciskarka do soków cytrusowych. Dzięki temu tam można sobie różne rzeczy piec i gotować, zaraz będziemy to robić. Teraz słuchajcie, o co tu chodzi? Chodzi o to, że mamy tutaj bardzo dużo warzyw. Owoce też można dodawać, bo ta kuchnia tego trochę wymaga. Mamy niektóre rzeczy gotowe, jakbyśmy chcieli mieć jako jakieś dodatki. No i oczywiście mamy tutaj, słuchajcie, różnego rodzaju rzeczy. Tu jest chyba jakaś ośmiornica, tutaj nie wiem dokładnie co, ale znajdziemy tutaj wszystko. Mięsa, owoce morza, wszelkiego rodzaju, ślimaki również, muszle, muszelki, grzyby, no wszystko, nudle różnego rodzaju, zieleninkę, którą można dać potem sobie do zupki i co robimy? Gotujemy. Gotujemy według własnego uznania, natomiast panie też tutaj pomagają. Gdy naprawdę można coś fajnego sobie zrobić, poeksperymentować, produktów jest w opór, cena nie jest wysoka. Także bardzo gorąco zapraszam, polecam, jest to coś innego. Cały czas tuningujemy tą potrawę. Myślę, że będzie dorypana na koniec. To jest, słuchajcie, rum. Bardzo znany tutaj, typowo stąd. Buteleczka jest taka, czyli to jest rum złoty. No i spróbuję tego, bo wszyscy chwalą, ale mówią, że to trzeba pić z Schweppesem Lemon, ewentualnie z Coca-Colą. Pachnie bardzo ładnie, bo ma bardzo łagodny zapach. Tak, co? No to sam przyzwaja? Powiem wam, że sam jest średni, piłem dużo lepsze, na przykład na Maderze. Łukasz tu kręci ciekawy film i teraz tutaj przynoszę seafood, tu mamy muszelki, mamy shrimpsy, krewetki, prosto węglowego grilla. I teraz będziemy to jeść. Wie o czym gada, ja nie umiem gotować, więc ja tylko nagrywam, co oni gotują. Dobra, spróbujesz z tym limonem. No, nie dałem dużo. Faktycznie, z tym jest ok. To jest tutaj z tego grilla ośmiornica. Bardzo dobre. Zajebiste to jest wszystko. Jeszcze wezmę łyżkę i wam powiem, jak smakuje ta zupa. Ale czekaj sobie, masz wodę? To jest zajebiste. Jakbyście chcieli i lubicie, to bardzo polecam. Przestrzegam tylko, że tutaj się zapłaci za osobę 30 zł, ale wszystko, czego nie zjecie i trzeba będzie wyrzucić, to zapłacicie za to drugi raz. Od już wagi wtedy. Także nie wolno marnować jedzenia. Jedna z najsławniejszych ulic. Trzeba sprawdzić. Jest tu mega dużo klubów go-go i głównie dlatego tak jest słynna. Tutaj można zobaczyć te ping-pong show i inne. Trochę się boję tego oglądać, bo to jest podobno tak, że tego się już nie da zobaczyć, więc pewnie nie pójdę. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Pracujemy ciągle nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do lokali, gdzie znajdziesz świetną ofertę, świetne menu, a wszystkie informacje są na przybijpiątaka.pl. Jeśli chcesz prowadzić gastronomię, mieć swój biznes, zachęcam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Wtedy ten biznes będziesz prowadził razem ze mną. Zapraszam. Dzień dobry, w ten piękny, słoneczny dzień. Jesteśmy w porcie, gdyż będziemy pływać katamaranem. No, jest to wypas, więc zaraz wam pokażę. Będzie fajnie, zobaczcie jakie ładne. Zajebiście, co? Jest życie, co? Można. Zamówiliśmy 2 skutery i przyjechały. Słuchajcie, najważniejsze co można wyciągnąć z tego filmu to poznać tego gościa. To jest nasz serdeczny przyjaciel i on zgodził się zorganizować nam tą wycieczkę. Będziecie mieć namiar do niego w opisie, natomiast... Słuchajcie, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że mogę Was poznać i pozdrawiam Was, czy Wy mnie może. Cieszę się, że mogę
wystąpić też w tym filmie. Zapraszam Was do Tajlandii, w ogóle do Azji, bo obsługujemy tutaj tą część Azji. Mam na imię Irek, nasz brand to Pozytywne Podróże. Co najważniejsze to to, że oczywiście zapraszamy wszystkich do Tajlandii, polecam Azję, natomiast my obsługujemy tylko VIP-owskich klientów i nie indywidualne osoby, a więc jeżeli ktoś by chciał coś fajnego, bardziej ekskluzywnie, to wtedy zapraszamy. Zbierajcie Od razu znajomków, też zbierajcie naprawdę, znajomków, wpadajcie. grupy. Natomiast też uprzedzam, zawsze trzeba niestety u nas trochę zaczekać, ponieważ naprawdę nie wyrabiamy się na zegarek. Warto, słuchajcie. Zbierajcie kolegów, znajomych, rodzinę do Irka, dostosuje Wam program, będzie świetnie, gorąco polecamy. Cześć. Od razu Wam pokażę jak wygląda taki katamaran na dole. To będzie dokładnie z drugiej strony to samo. Tutaj jest sypialnia duża, toaleta, schody na górę. Tu jest cała duża przestrzeń, toaleta, mała sypialnia. Na górze jest mnóstwo miejsca. Można też iść na górę. W Tajlandii to norma i standard, zobaczcie ilu tu jest ludzi. Grubo. Tutaj jest chińskie jajo, chyba tak to się nazywa. To jest po prostu zepsute jajko. Zupa typowa jakaś azjatycka. I to jest coś fenomenalnego, dlatego że to są pączki świeżo wypiekane z takim puddingiem z dodatkiem też kokosa i to są takie pierożki, które zaraz Wam, takie bułeczki, które zaraz Wam pokażę na słodko. Jest to dużo lepsze niż się może wydawać. Teraz zupka. Brakuje mi limonek, ale nie mają. Natomiast to. Pyszne. Ja lubię w ogóle azjatyckie jedzenie, super jest. Juleczku, gdzie idziemy? Do parku kawałowego. Będziemy widać. się świetnie bawić. Dokładnie. Już nie mogliśmy się doczekać od wczoraj. Wow! To jest lulo. Podobnie to się je i jest bardzo zdrowe, ale są dwa. Tutaj jest takie kwaśne, a w ektatorze są słodkie takie lulu. I mniej soczyste. Nie są czyste. Mają taki miąższ, który zeżarliśmy. Wygląda obrzydliwie. I jest kwaśny i smakuje jak co? Jak kiwi i cytryna. No strasznie kwaśny, nie? O Jezu. Ale jest ogólnie dobre, tylko strasznie kwaśne. Mieliśmy przerwę, bo byliśmy głodni i idziemy dalej szaleć na atrakcjach, nie? Było super, wyglądamy strasznie, bo było bardzo gorąco, spiekliśmy się oczywiście. Czy uważamy, że park był fajny? Tak. Tak, uważamy, że park był fajny, warto z niego korzystać, nie jest bardzo drogi, nie było dużo ludzi, więc nie trzeba było długo czekać w kolejkach. Warto, jak jest się w Kolumbii i właściwie właśnie w tym całym kawowym krzyżu, czy krzyżu kawowym, warto tu przyjechać, zwłaszcza z dzieciakami. Myślę, że będą miały ogromną frajdę. Jestem dzisiaj na myjni i piorę nam fotele, bo są już po tych naszych podróżach, po tych pustyniach i w ogóle po tych kurzastych miejscach. I wczoraj spaliłam sprzęgło, dzisiaj byłam na rewizji u mechanika, ale jest wszystko ok. Wjechałam w taką drogę, że po prostu, no nieraz wjeżdżaliśmy w złą drogę, ale po prostu teraz wjechałam sama i było to
przeżycie męczące, no ale udało nam się wyjechać, tylko że po prostu miałam wrażenie, że spaliłam sprzęgło, bo śmierdziało niemiłosiernie. Ale jest wszystko okej, tylko dalej śmierdzi po prostu tą spaloną gumą. Nie no, nie ma się co śmiać, bo jakby się zepsuło, to by była afera. No, ważne, że jest okej. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten pogodny dzień. Dzisiaj będziemy zwiedzać świątynię, która jako jedyna nie trąci kiczem i nie są tam przyklejone na całości szkiełka na superglue. A mianowicie chodzi o tą świątynię, która jeszcze nawet nie jest świątynią, jest budowana do dnia dzisiejszego, jest cała drewniana i jest rzeźbiona ręcznie. No przyjechałem, bo warto, nie? Nie mam dzisiaj trochę czasu, chcemy jeszcze ponagrywać co nieco. Idziemy zaraz oglądać z bliska, zobaczcie teraz z daleka. Już robi wrażenie, jest pięknie. Idziemy dalej, ziomuś, co? Jest to nadal ciągle w budowie ta świątynia, dlatego można tutaj zobaczyć miejsce pracy, a nam dali w ogóle kaski jak na budowie. Tutaj widzimy, że oni cały czas rzeźbią, mają tutaj przygotowane kawałki drewna, gotowe figury. Tam są też gotowe figury do osadzenia. No i generalnie możemy się dowiedzieć, że budują to od 1980 któregoś roku, więc to ma raptem tam 30 lat. Cały czas jest nieskończone, budują, ktoś to zrobił prywatnie. Nie jest to jeszcze wyświęcone jakąś konkretną świątynię z tego co wiem, ze względu na to, że jakby warunki wymagane są niespełnione, mianowicie musi to być miejsce jakiegoś kultu, religii i tak dalej, aby można było oficjalnie nazwać to świątynią, a tutaj jakby nikt tego kultu nie wyznaje, żadnej religii, dlatego jest to świątynia prawdy, która nie jest świątynią. Muszę przyznać, że robi to mega wrażenie. Pokażę wam to z bliska jeszcze, bo no na żywo robi się takie nagle wow. Za ciekawostki wam powiem, że mój znajomy kiedyś dał na YouTube'a film stąd i mu YouTube obciął zasięgi ze względu na to, że te kobiety tutaj są z cyckami. Beka, co? Dobra, patrzymy. Wszystko rzeźbione. Wszystko ręcznie, wszystko w różnym czasie. Czaderska jest ze względu też na to, że to jest nad wodą i naprawdę wygląda to dobrze. O wow! O wow! Ale petarda! Ja pierdykam. Niesamowite to jest. Czad. Jaram się, bo tutaj ogólnie słoń jest takim zwierzęciem narodowym, można powiedzieć, a jeszcze nie widziałem. Cześć mordeczko, cześć! Oczywiście przywiązane łańcuchem. Jak fajnie stanął. Przekozackie zwierzęta. Jak dla mnie, wiecie, są króle zwierząt, ale on jest takim, że nie musisz być drapieżnikiem, żeby również być takim jakby królem zwierząt. Słoń takim zwierzęciem jest, nie? Nikt go nie ruszy. Zajebisty. Ale sobie nakłada tutaj, nawet nie je. I wszystkie naraz. Teraz hops. Ile masz? 4? 5. Czas na lunchik. Będzie naleśniczek z bananem mango i sosem waniliowym, który jest tu. Ale co jest ciekawe, to tutaj robimy naleśniki, a tutaj chodzi kogut. Nikt nie gada tyle co ten gość. A za kasę, Ale za kasę tylko. Irek mówi, że on wpadł jako dziecko do konteneru z kokainą i to dlatego. Przez no, wszystko poprzekręcane. Nie, To jest Pattaja. Pattaja ma teoretycznie 100 000 mieszkańców z lekkim hakiem, a w praktyce nikt tego nie wie. I nawet nie próbują się doliczać, więc musi być grubo, no bo to na oko widać, że to nie może mieć 100 koła, nie? No ale widok fajny. Zobaczcie jaki kult. Składają tutaj kwiaty i w ogóle, a to jest opiekun marynarki wojennej tutejszej. I tak to próbują uczcić. Z drugiej strony Pattaja wygląda tak, więc już nie widać za bardzo, drzewa zarosły. No ale tam jest widoczek fajny. Oprócz tego hotelu. Tego hotelu nie rozumiem. Ale tu jest fajnie. Łódek pełno.
Petarda, tylko patelnia jak nie wiem, a jest zima. Masakra. Twierdzą, że to jest stopa Buddy. To jest to. Przepraszam, to jest stopa Buddy. To jest relikwia. I to jest relikwia. Nie wiem, czy to widzicie na kamerze, ale to jest... Świeczkę zapalamy na czym, co mam przenosić tę modlitwę świętego. Również zamiast z złotkiem pozłacamy Buddę, ale nie róbcie tego, za pierwszym razem będzie to całe złoto na was i będziecie mieć o drobinkę złota przez najlepsze tydzień na was. Kiedyś było to niedozwolone dla Quebec, teraz już wszyscy mówią. Z tego miejsca żegnam się z tymi wczasami, można powiedzieć. Były bardzo owocne też w wiedzę i doświadczenie. Słuchajcie, no piękne hotele, nawet mam za 200 zł transport. Dzisiaj jedzie 2 godziny na lotnisko z panem szoferem. Czarna limuzyna Toyota, także wsiadamy. Skóra, fura i komura. Klimat, piękne auto, więc ja się żegnam z wielkim smutkiem z Azją. Na pewno tu wrócimy z Klaudią. Do usłyszenia jeszcze na lotnisku. Coś powiemy i tyle. Na razie. Z wielkim smutkiem jestem już w samolocie. Tajlandia jest cudowna, Kambodża również. Nic dodać, nic ująć. Zapraszam na pozytywne podróże. Jeżeli chcecie się tutaj wybrać z grupą, gorąco to polecam. Najwyższy standard, jeżeli chodzi o organizację wycieczek. I mówię to nie tylko dlatego, że to jest mój serdeczny kolega, tylko dlatego, że po prostu jesteśmy zachwyceni, a trochę jeździmy z tą grupą i to jest najlepsza organizacja, na jakiej byliśmy. Świetnie, świetnie, gorąco polecam, kocham Azję. Nie mogę się doczekać, aż tutaj będziemy z kamperkiem, z Klaudią. Także buziaczki i do następnego odcinka. Cześć! Panowie, z tego bez żartów, kurwa. Ale chcesz być na YouTubie, czy nie? Pewnie, dawaj. Czekaj, ognia nie mam. Ma ktoś ognia? Do budzi.